No cześć, siemaneczko retromaniacy! Słuchajcie, nadszedł czas, żeby powiedzieć słów więcej o tej maszynce, którą tutaj mamy przed sobą. A jest to, jak pewnie większość z Was się już domyśla, Acer Travelmate 8000, laptop z kilku ostatnich filmów, gdzie odnawialiśmy plastiki, dorabialiśmy kieszonkę dysku oraz przeglądaliśmy cały hardware, przygotowując go do retrogiercowania. No i cóż, dziś w odcinku powiemy sobie co nieco na temat parametrów tego właśnie urządzenia, więc nie przedłużając, zaczynajmy. A sercem tego lapka jest chipset Intela 865. Jest to jednocześnie jeden z pierwszych chipsetów obsługujących Pentium Mobile mobilne, jak też jeden z ostatnich, który wspiera natywnie AGP, wspiera pamięci DDR1 oraz teoretycznie według niektórych purystów jest to też ostatni, na którym można natywnie zainstalować Windows 98 z pełnym supportem. Oczywiście jest to tylko półprawda, ponieważ da się również zainstalować na Intelu 915. Niemniej tak, jest to ostatni czysty chipset z AGP, z DDR-ami jedynkami, z Pentiumem Mobilem, gdzie tę 98 możemy sobie bez problemu postawić. Oprócz tego chipsetu, co tutaj mamy, spójrzmy. A oprócz tego mamy, jak widzicie, procesor Pentium Mobile. Jest to Pentium Mobile pierwszej generacji, aczkolwiek już druga rewizja. Jest to Dotan z 2-megabajtowym cache'em drugiego poziomu. Jest to procesor wykonany w technologii 90 nanometrów i generalnie jest to jeden z najwyższych praktycznie dostępnych modeli na tę platformę, więc tak, wymaksowaliśmy tutaj pod pewnymi względami ten laptop, dzięki czemu jesteśmy w stanie osiągnąć jedną z większych wydajności, jaką tutaj od niego możemy oczekiwać. Następną rzeczą, na jaką warto zwrócić uwagę, jest pamięć. Mamy tutaj pamięć DDR1 taktowaną 333 MHz. Jest to pamięć gamingowa firmy Nanya. Jej opóźnienia CASLAT-LC to 1,5, więc standardowe 2,5, które były wtedy montowane w laptopach, są troszkę wolniejsze. Co za tym idzie, ta pamięć jest bardziej wydajna i, jak też zwróciliście uwagę, chłodzona dodatkowym radiatorem. Oprócz tego nie montowałem tutaj zwykłego dysku talerzowego, ponieważ nie tyle, że uważam, że jest to wąskie gardło, co po prostu większy dysk talerzowy jest droższy od takiego rozwiązania, które zastosowałem, a mianowicie, jak widzicie, nośnikiem danych jest tutaj dysk mSATA zainstalowany w przelotce z IDE 44 pin na mSATA i w zupełności daje sobie tutaj fajnie radę oraz jest bezproblemowo, jak widzieliście na poprzednim materiale dotyczącym tego laptopa, wykrywany w BIOS. Oprócz tego mamy tutaj wbudowaną kartę dźwiękową. Jest to standardowa karta dźwiękowa z tamtego okresu na kodeku AC97 i szczerze powiedziawszy do najgorszych nie należy, ale do najlepszych również. W związku z powyższym, jak widzicie, mamy tutaj jeszcze dodatkową kartę dźwiękową, a mianowicie Sound Blastera Audigy 2 pod PCMCIA, dzięki czemu jesteśmy w stanie sobie poprawić odsłuch audio do tego stopnia, że robi nam to naprawdę fajną robotę. Dodatkowo karta obsługuje nam w systemie Windows XP wszystkie bajery typu EAX i inne szmery. Co za tym idzie, można pograć w stare gry dokładnie tak, jak się w nie wtedy grało. Uzupełnieniem takiej karty dźwiękowej mogą być głośniki, jak też w moim przypadku słuchawki. Są to również kreatywki, są to Kale pierwszej generacji, jak widzicie są już w troszkę podniszczonym stanie, ale ciągle ich używam i uważam, że są to jedne z lepszych słuchawek w tym budżecie, które moglibyście sobie nabyć, jeżeli nie potrzebujecie oczywiście wbudowanego mikrofonu. Z ciekawszych rzeczy zwróćcie uwagę, co udało się zrobić z klawiaturą. Klawiaturę próbowałem troszkę tutaj postarzeć, tak, żeby jednocześnie była matowa, nigdzie nie wyślizgana, a z drugiej strony taka troszkę ruszona przez ząb czasu, dzięki czemu po trochu zgrała się z kolorem obudowy, jednocześnie delikatnie wydobywując z siebie elementy czarnego takiego przebłysku. Moim zdaniem wygląda to fajnie, każdy może mieć oczywiście własne, jeżeli Wam się nie podoba
albo uważacie, że można tutaj zastosować jeszcze jakiś inny efekt. Sekcja komentarzy jest wasza, gdzie możecie powiedzieć, co myślicie o takim właśnie ogarnięciu klawiatury. Co się tyczy reszty obudowy, mamy ją tutaj fajnie zregenerowaną, natomiast co ciekawe, zostawiam sobie na sam koniec, a mianowicie dwie rzeczy. Pierwsza rzecz to karta grafiki. Mamy tutaj mobilnego Radeona 9700, jest to chip R300, czyli tak naprawdę dokładnie taki, jaki był używany w pełnowymiarowych kartach ze stajni 9700, 9500. Z tą różnicą, że mamy tutaj skrojone potoki, co za tym idzie, mamy tu tak naprawdę mamy tutaj odpowiednik stacjonarnego Radeona 9500, z tą różnicą, że mamy tu dodatkowo podbite zegary, co za tym idzie, w stosunku do zwykłego Radeona 9700 bez Pro demontowanego w komputerach stacjonarnych, mamy tu stratę rzędu niecałych 10%, więc uważam, że i tak jest kozacko. I wydajność tego laptopa na tamten okres czasu jest naprawdę mega, mega fajna. A idąc w stronę tamtego czasu, no to zdajcie sobie sprawę, że laptop miał swoją premierę na przełomie roku 2003 i 2004. W 2004 roku już pomału dało się słyszeć o nowszych generacjach opartych o chipset Intel 915, natomiast ciągle jeszcze były cały czas produkowane te w oparciu o 865. Bezpośrednim konkurentem tego Acera był na przykład Dell D800, który był zbudowany w oparciu o też procesor Pentium Mobile, również taki sam chipset, ale kartę grafiki GeForce Titanium 4232-megową. Co za tym idzie, jeżeli chodzi o wydajność 3D, no nie bardzo miał start do tej maszyny. I generalnie Acer w stosunku do Della miał ciągle jeszcze matrycę 4:3, gdzie D800 miała już matrycę 16:10. Schodząc z tematu karty graficznej, ale pozostając w kwestii wizualnej, mamy tutaj zrobiony taki delikatny modzik, który zaraz bardzo chętnie Wam pokażę. Spójrzcie sobie tutaj na matrycę i zwróćcie uwagę na jeden mały smaczek. Pomijając fakt, że sama matryca jest typu Glare i w standardzie 4:3, co jest już totalnie rzadko spotykane, no szczerze powiedziawszy, nie licząc tego laptopa i Precisiona M50, który jeszcze mam w swojej kolekcji, to i z niczym takim wcześniej się nie spotkałem. To dodatkowo ma dwie rzeczy. Pierwszą rzeczą to jest takie Full HD z tamtego okresu, czyli 1600 na 1200. Ta rozdzielczość była naprawdę w tamtym okresie kosmiczna i na 15 calach bez skalowania czcionek wygląda naprawdę wszystko mikroskopijnie. Nie widać poszczególnych pikseli, jest picobello. A drugą rzeczą, która tutaj jest niesamowita, jest fakt, że ta matryca ma 120 Hz. Ja nawet wcześniej nie zdawałem sobie sprawy, że w tamtym okresie istniały w ogóle panele, które miały odświeżanie 120 Hz i to jeszcze w laptopie. Po prostu a zwróćcie uwagę, jak to tutaj ładnie wygląda. Oprócz tego matryca jest w standardzie VA, co za tym idzie, ma ładniejszą czernię, ładniejszy kontrast. Nie jest to co prawda IPS, ale dzięki temu ma też mniejszy input lag i generalnie jeżeli chodzi o mobilne granie, to chyba lepszego panelu w standardzie 4:3 w ogóle nigdzie nie ma i nigdy nie było. No i co więcej będziemy tutaj dyskutować? Spójrzcie na wyniki wydajności. Spójrzcie, jak to wygląda, jak to się przekłada w 3D Markach. A za chwilkę przetestujemy sobie temat w grach.
No i co? Myślę, że wyniki benchmarków mówią same za siebie. Tak naprawdę stacjonarny Radeon 9700 robił w granicach 13,5 tysiąca punktów przy dobrej konfiguracji sprzętowej, więc tutaj myślę te niecałe 10% straty do jego odpowiednika w komputerach stacjonarnych to nie jest wcale źle. Generalnie sprawdźmy zatem, jak przekłada się to na gry. A w takim razie jak gry, spytacie? O, tu jest dość ciekawie, bo jeżeli na przykład chcielibyście sobie kiedyś zagrać w Blood Omen 2 w rozdzielczości 4:3 i maksymalnych opcjach graficznych, no to myślę, że to jest właśnie dobry kandydat. Spójrzcie tutaj tylko na to, co można tutaj uzyskać. Mamy 1600 na 1232-bitową głębię kolorów oraz odświeżanie na poziomie 120 Hz z włączonym anty-aliasingiem, więc myślę, że jest naprawdę kozak i szczerze powiedziawszy, jak widzicie, on to tutaj bez problemu przyjmuje, więc to nie jest tak, że tutaj nam to w jakiś sposób nie działa i że te 120 Hz jest gdzieś po drodze ściemniane. Tutaj po prostu to śmiga. I jakby nie było, możecie sobie zobaczyć grę w płynnej rozgrywce, w maksymalnej rozdzielczości matrycy w 120 Hz. To jest po prostu coś wspaniałego. Coś, czego nie można doświadczyć na większości laptopów gamingowych do praktycznie 2000 któregoś roku, więc cóż, trzeba oddać się tej magii. No dobra, a co w sytuacji, gdy chcielibyśmy wskoczyć w nieco nowsze i bardziej wymagające klimaty? Myślę, że również tutaj nie będzie większego problemu. Sprawdźmy sobie, jakie tutaj mamy warunki, jeżeli chodzi o grafikę, żeby nikt tutaj nie powiedział, że coś jest nie tak. Jak widzicie, mamy maksymalną rozdzielczość, jaką tutaj nam proponuje gra, wyżej się już nie da i maksymalne ustawienia graficzne. W związku z powyższym nie pozostaje nic innego, jak sobie sprawdzić, czy to bangla. A nie sprawdzimy tego szybciej, jak ustawiając właśnie taki Quick Race, gdzie będziemy sobie mogli przejść do tematu. Spójrzcie. Wyłączyłem ścieżkę dźwiękową, żeby YouTube się tutaj nie przyczepił. Natomiast jak zdążyliście słusznie zauważyć, rozgrywka jest płynna, nie ma żadnych lagów. Mamy tutaj maksymalne rozdzielczości, maksymalne bariery graficzne, a mimo to gra zapiernicza, więc ten mobilny układ 9700 jest naprawdę z fajnej tuły i można sobie tutaj nieźle pogiercować. Myślę, że nie będziemy też sprawdzać jakiejś większej ilości gier, jeżeli byście mieli jakieś konkretne życzenia. Sekcja komentarzy jest wasza i nie omieszkam sprawdzić, jeżeli będziecie chcieli się dowiedzieć, czy dany tytuł wam tutaj by śmigał. Nawet mogę wam puścić coś takiego później na shortsie. Natomiast myślę, że na tym etapie, na ten moment, jeżeli chodzi o testy gier, sobie zakończymy i przejdźmy płynnie do podsumowania. No i cóż, przyszedł czas na podsumowanie naszej przygody z Acer TravelMate 8000. Czy jest to świetna maszyna do retro gier? Na dzień dzisiejszy uważam, że jak najbardziej tak. Uważam nawet, że nie biorąc pod uwagę tutaj gier ery DOS, gdzie większy nakład jest na dźwięk w systemie MIDI, to ten laptop jest jednym z lepszych laptopów do retrogiercowania. Na pytanie, czy da się tutaj zainstalować Windows 98, tak, owszem, da się tutaj zainstalować Windows 98, natomiast mi osobiście zależało, żeby używać tutaj też karty dźwiękowej Sound Blastera, a jeszcze nie udało mi się ogarnąć sterowników pod PCMC i ja dla Audi 2ZS. Co za tym idzie, ja tutaj mam postawionego XPK. No i z takiej właśnie konfiguracji korzystam. Na koniec chciałbym jeszcze tylko napomnieć, że kultura pracy tego laptopa jest po prostu świetna. On jest kulturą pracy po prostu wzorem do naśladowania. W związku z tym, że jak widzieliście na wcześniejszym filmie, zastosowaliśmy tutaj ciekły metal, co też troszkę oszukało nam tutaj tą rzeczywistość i poprawiło termikę, to w tej chwili w stresie osiągamy maksymalnie w okolicach 53 stopni Celsjusza. Czyli tak naprawdę mamy jeszcze około 40 stopni Celsjusza zapasu do miejsca, w którym ten procesor by się fabrycznie wyłączył. Co za tym idzie? No jest po prostu świetnie. Wentylator też nie rozkręca się na maksymalne obroty i na tym małym maluchu
jesteśmy w stanie pocisnąć naprawdę srogo przy ludzkich temperaturach i ludzkiej kulturze pracy. Poza tym, jak zdążyliście słusznie bądź też nie zauważyć, ta matryca naprawdę robi niesamowitą robotę. I tutaj ten laptop naprawdę robi fantastyczną sprawę, jeżeli chodzi o obraz. Ściszymy sobie go tutaj, puścimy na koniec jeszcze demko przy tym podsumowaniu. Naprawdę tutaj matryca, oczywiście matryca nie jest oryginalna z tego laptopa i matrycę na etapie przeglądu i doboru komponentów zmodyfikowałem. Matryca jest przełożona z Precision M50, najwyższej wersji, jaka tylko wyszła na rynek. No i dzięki temu, że udało się przeszczepić do tego Acera, mamy tutaj naprawdę niewybredny obraz, który dodaje jeszcze dodatkowego smaczku dla tego właśnie sprzętu, dla tej właśnie konfiguracji. Więc tak, no co na koniec? Na koniec, jeżeli macie możliwość dorwać sobie sprzęt o tych parametrach, to jak zdążyliście słusznie zauważyć, do retro zastosowań, łącznie nawet z Undergroundem, jest jak najbardziej ok. Myślę, że bez żadnego problemu tutaj będzie śmigał Far Cry 1 czy Doom 3, jak też Half-Life 2 i inne tego typu pochodne, a też te wszystkie gry, które idą w dół, łącznie z tymi DOS-owymi w DOSBoxie poprzez emulację, ale dla purystów raczej ten temat nie przejdzie. Więc co? No, na ten moment nie przedłużając, jeżeli filmik się podobał, zostaw łapę w górę. Na pewno pomoże mi to i przekona do kręcenia coraz większej ilości tego typu treści. Jeżeli filmik się nie podobał, ładuj łapę w dół. Na pewno w jakiś sposób poprawi mi to mało chociaż zasięgi. A jeżeli uważasz, że ten kanał do Ciebie trafia i chcesz oglądać więcej tego typu treści, myślę, że śmiało możesz rozważyć subskrypcję. Na pewno więcej tego typu materiałów będzie na tym kanale coraz częściej się pojawiać. A tymczasem ja się z Wami żegnam. Z mojej strony tyle. Dzięki. Cześć.